Jakiś czas temu zrobiłem 2 odcinki fanfaktów o grach, w jakie nigdy nie dane nam będzie zagrać. Z różnych powodów. Bankructwa dewelopera, braku funduszy lub po prostu ktoś gdzieś w którymś momencie klepnął decyzję o anulowaniu projektu i wszystko poszło do kosza. Takich gier są setki, o wielu nawet nie wiemy, bo nikt się nie kwapi, aby publicznie to ogłaszać. Oto 10 ciekawych gier, w które mogliśmy zagrać, ale z różnych powodów niestety nie będzie nam to dane. 100 Bullets. To gra, która miała być oparta na dość popularnym komiksie 100 naboi, wydanym również w Polsce. Pomysł komiksu jest dość ciekawy. Agent Graves oferuje nienamierzalny pistolet ze 100 nabojami i teczkę z informacjami na temat osoby, która wyrządziła danej osobie jakąś krzywdę. To, czy dokona krwawej zemsty, czy nie, zostawia już w jej rękach. Gra przedstawiała zupełnie nowych bohaterów. Można było się wcielić w Cola Burnsa albo w Snowfalls. Sama historia była nieznana, akcja miała być przedstawiona z perspektywy trzeciej osoby, a podczas strzelania mogliśmy korzystać z osłon. Bohaterowie byli jakimiś srogimi wymiataczami, co trochę kłóciło się z pomysłem 100 naboi, gdzie zazwyczaj bohaterami byli zwykli ludzie. Pierwsze skojarzenie, patrząc na materiały promocyjne z gry, to Max Payne. Nawet główny bohater wygląda podobnie. Niestety bankructwo Acclaim zaprzepaściło nam szansę na zagranie w ten tytuł. Trochę szkoda, bo komiksy ogólnie bardzo lubiłem. Call of Cthulhu. Call of Cthulhu miała być trylogią. Po Dark Corners of the Earth kolejne części miały mieć podtytuły Destiny's End i Beyond the Mountains of Madness. Pierwsza część była niezłą pierwszoosobową grą ociekającą lovecraftowskim klimatem. Co ciekawe, Destiny's End miał pokazywać akcję z widoku trzeciej osoby, a walka miała przypominać tą znaną z Silent Hill. Historia miała opowiadać o 2 nastolatkach, którzy przybywają do Innsmouth z racji, że jednego z nich męczą ciągłe koszmary związane z tym miejscem i postanawia poszukać odpowiedzi właśnie w tym mieście. Kolejną ciekawostką jest to, że gra miała być kooperacyjna. Można było grać w 2 osoby lub pojedynczo z możliwością przełączania bohaterów. Zapewne każde z nich miało unikalne umiejętności. Beyond Mountains of Madness przedstawiało innego bohatera, archeologa Uniwersytetu Miskatonic, który w poszukiwaniu skradzionego artefaktu rusza na Antarktydę, gdzie odnajduje bazę nazistów szukających miasta przedwiecznych. Gra miała mocno stawiać na strzelanie do nazistów, z rozwiązywaniem okazjonalnych zagadek. Gracz miał mieć wybór, czy woli konflikt otwarty, czy działać po cichu. W obu grach, wzorem pierwszej części, miał znaleźć się wskaźnik poczytalności, który zmieniał się w zależności, czy bohater natknął się na jakieś dziwne zjawisko. Mogło to doprowadzić nawet do samobójstwa bohatera, którego psychika po prostu nie wytrzymywała. Patrząc na to, co udało się zrobić w Dark Corners of the Earth, można było być spokojnym o kolejne sequele. Niestety w 2006 roku deweloper przestał istnieć, a to pogrzebało również te świetnie zapowiadające się gry. Fighting Force 3. Fighting Force była świetną bijatyką, co prawda przeraźliwie krótką, ale oferowała całkiem niezłą zabawę z rozwalaniem samochodów i wyjmowaniem zeń silników celem zaparkowania go na głowie jakiegoś delikwenta. Gra oferowała 4 wojowników do wyboru, 2 męskich i 2 żeńskich. Pojawiła się też druga część, gdzie przesunięto środek ciężkości z bijatykę w strzelaninę, co w mojej opinii było dość średnie. Jednak wciąż była planowana część trzecia na konsolę Xbox, PlayStation 2 i GameCube'a. Powrócono do klasycznego tematu chodzonej mordoklepki. Powróciło 4 bohaterów do wyboru. Dochodziły fajnie zaprojektowane interaktywne mapy z masą obiektów do niszczenia i do wyrządzania krzywdy bliźnim. Graficznie to wyglądało lepiej niż dobrze. Postacie miały kilka bedesowych ruchów, jak na przykład podnoszenie nogą strzelby z podłogi. Pierwsza część była bardzo spoko grą i widać, że powrót do korzeni miał sens i zapowiadało się to naprawdę nieźle. Niestety problemy w porozumieniu Core Design z Eidos Interactive zatrzymały developing gier, a w końcu i ten tytuł skasowano. Szkoda, bo zapowiadało się to srogo. Taxi Driver.
Gra na podstawie filmu Taksówkarz Martina Scorsese z główną rolą Roberta De Niro. Trzeba przyznać, że zapowiadało się ciekawie. Z kilku filmów promocyjnych można wywnioskować, że gra miała być strzelanką z perspektywy trzeciej osoby. Klimat był wyjątkowo mroczny. Bohater odwiedza jakieś podejrzane meliny, strzelając do różnej maści typków spod ciemnej gwiazdy. Nie zabrakło oczywiście jeżdżenia taksówką. Niestety ciężko powiedzieć, czy w grę wchodził otwarty świat, choć najprawdopodobniej tak. Gra z wyglądu mocno przypominała Drivera 3. Deweloper Majesco jednak musiał porzucić projekt, bo wyschło źródełko z dolarami, więc legendarnego You Talking to Me już niestety nie usłyszymy. Star Wars. Bijatyka. Bijatyk ze Star Wars powstało jedna. Masters of Terraskazji i jest uważana za jeden z największych krapów, jakie powstały. Ale wiecie, że w planach była jeszcze kolejna? Niewielkie studio Gigante miało podjąć się tego zadania. Nie znacie go? Kiedyś dostali od Microsoftu polecenie zrobić grę, która pobije Mortal Kombat i wyżygali Tao Feng Fist of Lotus na pierwszego Xboxa. Znacie? No może to i lepiej. Więc kolejną biotyką miała być naparzanka z postaciami z Gwiezdnych Wojen. O samej grze za wiele się nie dowiemy. Pozostał krótki filmik pokazujący walkę na miecze Darth Maula z Anakinem Skywalkerem w sali tronowej Imperatora Palpatina. Prawdopodobnie były zaprojektowane ciosy specjalne, jak ten, w którym Darth Maul odpala podwójny miecz i kończy walkę. Anakin z kolei może korzystać z mocy Jedi. Możliwe, że miały być również ciosy kończące. Gra wygląda ciekawie, choć patenty jak uniki w zwolnionym tempie, pomimo że wyglądają efektownie, raczej byłyby wywalone do kosza. Gigante niestety przestało istnieć po wydaniu WWF WrestleMania 21, która zdobyła ocenę 51 na 100 na Metacriticu. Nic dziwnego, że oddać markę Star Wars w takie ręce było to dość ryzykowne. Może to i lepiej, że i tą grę skasowano. Nico to może nie skasowany projekt, bo przemianował się w coś zupełnie innego, ale ciekawy jest koncept. Ponownie miała być to gra Fumito Uedy, łącząca postać głównego bohatera z Ico z mechanikami znanymi z Shadow of the Colossus. Niewiele zostało z tego projektu poza jednym filmem, na którym trzech bohaterów galopuje na koniach do jednego z kolosów. Sam ich design wyglądał trochę inaczej, były to prawdopodobnie półmartwe stwory, porośnięte futrem, ale też mające miejscami kości na wierzchu. Pytanie, co z dwoma dodatkowymi jeźdźcami? Czy gra była planowana jako kooperacja w pokonywaniu kolosów? Nie wiadomo. Widać, że Fumito Ueda chciał ciągnąć historię chłopca z Ico, ale miał na to nowy pomysł z kolosami. W sumie to ciekawa kwestia. Jak myślicie, czy oryginalny, osobny koncept Shadow of the Colossus jest lepszy, czy lepiej było mieć sequel Ico, które w sumie aż tak popularne nie było, ale rozwijałoby historię chłopca z rogami. Tak czy tak dostaliśmy osobną grę, która i tak jest niezapomnianym przeżyciem. Prince of Persia Redemption. Gdzieś w 2010 roku Ubisoft rozpoczął pracę nad nową odsłoną Księcia Persji. Gra z wczesnego tech dema zapowiadała się niezwykle epicko, jak miks Assassin's Creed, Prince of Persia i God of War. Widać, że nie planowano zrezygnować z cofania czasu, który wciąż był dostępny. Ponadto filmowa akcja podczas uciekania z walącego się miasta wygląda srogo. Pomysł prawdopodobnie znalazł swoje miejsce w Assassin's Creed Rogue podczas ucieczki z Lizbony. Bardzo możliwe, że projekt skasowano z powodu zbyt dużego podobieństwa do Assassin's Creed. Możliwe też, że z tego powodu seria od lat tkwi w niebycie. W sumie szkoda. Widać, że był spory potencjał, a poruszanie wygląda może mniej realistycznie niż w Assassin's Creed, ale nadrabia to dynamiką. Day. Nasze rodzime Metropolis Software pracowało nad całkiem nieźle zapowiadającym się FPS-em na PC-ty, Xboxa 360 i PlayStation 3. Mnie gra mocno przypominała Resistance od Insomniac Games. Ciekawym pomysłem miał być upgrade broni. Karabin trzymamy cały czas ten sam, ale można było go ulepszać, jak podają pewne źródła, aż o 250 różnych modyfikacji. Gra opowiadała o brytyjskim żołnierzu, który staje naprzeciw ataku wielkich robotów. No tutaj trzeba przyznać, że historia nie zachwycała, ale ciekawie też zapowiadał się design przeciwników, jak i lokacje. Powodu zarzucenia produkcji niestety nie znamy, no ale może kiedyś Adrian Chmielarz uchyli rąbka tajemnicy.
Knights of the Old Republic 3. KOTOR to dla wielu jeden z najlepszych RPGów ever. Umiejscowiony w legendarnym uniwersum Lucasa, pozwalał nam zebrać drużynę i ruszać na przygody czekające nas w galaktyce. Po 2 częściach seria umarła, ale trzecia odsłona była w produkcji na Xboxa 360 i to w dość produkcji zaawansowanej. Stworzono już historię, questy, zaprojektowano miejscówki, jak i bohaterów. Za pracę odpowiadało oczywiście studio BioWare. Niestety nie za wiele wiadomo więcej. Z racji problemów finansowych LucasArts studio nie chciało inwestować w tak złożone i drogie projekty, wobec czego gra została niestety skasowana. Syndicate Reboot. Zanim powstał średnio udany Syndicate z 2012 roku, studio EA Black Box pracowało nad rebootem Syndicate'a już w 2005 roku. O projekcie bardzo niewiele wiadomo. Miała to być dynamiczna strzelanka trzecioosobowa z bohaterką w roli głównej. Z krótkiego filmu z prototypu gry wyglądało to bardzo dobrze, aż za dobrze jak na rok 2005. Bohaterka pryła z 2 pistoletów, skakała po samochodach, walczyła wręcz, nie zabrakło rzucania się na boki wzorem Maxa Payne'a. Nie wiadomo, na ile tytuł miał być oskryptowany, ale nawet dziś demko wygląda fajnie, choć samego Syndicate'a nie przypomina w sumie wcale. Tak czy tak gra została wywalona do kosza dość szybko. A szkoda, bo wygląda, że zapowiadało się lepiej niż Syndicate od Starbreeze Studios. A czy wy znacie jakieś ciekawe, skasowane gry, które nie miały szansy zaistnieć na rynku? Podzielcie się nimi w komentarzach.